Kwiaty z bibuły. To rękodzieło, które chyba osiągnęło w Polsce prawdziwe mistrzostwo. Pierwotnie było wykorzystywane do rozweselania izb w zimowe dni, a my znalazłyśmy zupełnie inne zastosowanie. Asiu, to Ty praktycznie można powiedzieć, że to jest Twoje dzieło. Powiedz, jak Cię to zainspirowało? Skąd taki pomysł? No, kolekcja z papieru to dosyć, może wydawałoby się ryzykowne posunięcie, ale umówmy się, nawet w domu mody Chanel był papierowy kwiat jako biżuteria wykorzystywany. Więc skoro Chanel, to czemu nie Michela? Tym bardziej, że nasze papierowe kwiaty są naprawdę przepiękne. My w naszej kolekcji mamy dwie linie. Tutaj akurat na żywo pokazujemy tę monochromatyczną, która, nie ukrywam, była przez jedną z pań bibułkarek w ogóle nie do przełknięcia. I mamy również kolekcję taką bardzo tradycyjną, tak, kolorową. I te kwiaty tam bardzo przypominają kwiaty z natury. Natomiast mnie się marzyło właśnie, żeby przełamać ten pewien też stereotyp. Aczkolwiek, nie ukrywam, te kwiaty były i z jednej, i z drugiej linii tak piękne, że bez zażenowania, że tak powiem, wprowadziłam i jedną, i drugą linię. Ta monochromatyczna jest mi o tyle bliższa, że ona właśnie przełamuje pewien taki stereotyp. Tak, myślenia. mamy tu na przykład czarną różę. Tak, ale i czarną margaretkę, prawda? Tak. Generalnie uważam, że dodatki monochromatyczne w bardzo interesujący sposób odnajdują się w naszej garderobie i nie są czymś tak oczywistym jak te naturalnie wyglądające kolorowe kwiaty. Aczkolwiek, jak ja wspomniałam, mamy i jedną, i drugą linię w kolekcji i one obydwie się bronią. Bibuła jest dosyć takim, jako papier, wdzięcznym surowcem do wykonywania kwiatów i w zręcznych rękach naprawdę te kwiaty po prostu wyszły bardzo, bardzo naturalistycznie. Nie bałaś się, że kwiat z bibuły może być uznany za coś, tandetnego, mówiąc krótko? Nie, tego się akurat nie bałam. Bardziej się bałam raczej tego, jak klienci przyjmą tak delikatną biżuterię. Aczkolwiek staraliśmy się znaleźć bibułę, która po kontakcie z wodą, takim oczywiście bardzo krótkotrwałym, nie traci na urodzie. Oczywiście do produktów dołączamy specjalne zabezpieczenia woreczki, które zawsze można mieć pod ręką w torebce, gdyby, nie daj Boże, zdarzyła się jakaś mniej sprzyjająca aura. Ale nie, papier, uważam, przynajmniej te kwiaty, które my wykonaliśmy, są na tyle trwałe, że nawet pod jakimiś okryciami wierzchnimi one za bardzo się nie deformują, nie tracą na urodzie. Wiadomo, trzeba się troszeczkę z nimi delikatnie obchodzić, ale przez to również dodają pewnej dystynkcji naszym ruchom, bo nie możemy szaleć nazbyt, ale wydaje mi się, że jest to bardzo piękne. Mnie znowu ujęła Twoja pomysłowość, jeżeli chodzi o wykorzystanie jednego produktu do noszenia w bardzo różny sposób. Przykładem tego jest broszka, na przykład ta margaretka, którą masz również na sobie i dostępna również w takim czarnym kolorze. I właśnie ciekawi mnie, powiedz o tym przeróżnym zastosowaniu tych wyrobów. Oprócz tego, że może być to oczywiście broszka w takim tradycyjnym sposobie noszenia, ma ta przypinka, do której zainstalowany jest kwiat, ma również żabkę. I tę żabkę można wykorzystać w sposób bardzo swobodny, bo oprócz tego ja w tej chwili na przykład swoją broszkę mam na brzegu bluzki w ten sposób przypiętą. Za pomocą agrafki byłoby to mniej stabilne, ale można to również wykorzystać do ozdoby, jako ozdobę przy włosach, dopiąć do paska, do paska, do opaski do włosów, także można się tym pobawić.
Zresztą naszyjniki też są tak skonstruowane, żeby można było nimi regulować długość chociażby. Można ten supeł zawiązać trochę wyżej ponad tę metalową obejmę i wówczas można regulować sobie długość w sposób bardziej elastyczny, swobodny, w zależności od tego, jaki mamy akurat dekolt i jaka wysokość nas interesuje. Także no jedynie bransoletki, prawda? Oprócz tego, że mają możliwość regulowania obwodu, no to są bransoletką i są. Jeżeli jest to czarna róża w bransoletce, to myślę, że i tak już dużo ekstrawagancji jak na ten produkt. No ja myślę, że każdy inny kwiat, bo bransoletek było wiele w różnych kolorach i w jednej i w drugiej linii. Także nawet ten bardzo taki kolorowy kwiat na ręce, ale duża peonia na przykład, uważam, że robiły bardzo duże wrażenie. Dziękuję za rozmowę.